Heja, z tej strony Eleven i muszę wam się z czegoś zwierzyć. Jestem bardzo, bardzo zagubiony. Jestem zagubiony gdzieś pomiędzy, wiecie, wydarzeniem The Bite of 87, a gdzieś pomiędzy eventem rocznicowym z Overwatcha. Tak czy inaczej, jest jeszcze jedna rzecz, jedno zdarzenie, które pominęliśmy. E3, które wygrał nikt inny jak Scott Calton. Okay, tak poważnie moim zdaniem wygrał Square Enix z zapowiedzią sequela do Life is Strange, prequela do Life is Strange. Tak, hype, będzie fajnie, będę nagrywał, to jest pewne. Ale my nie o tym tutaj. Czemu wygrał Scott Calton moim zdaniem? Ponieważ w ostatnich dniach, teraz, w najbliższym czasie, wyrzucił sporo rzeczy. Przez dłuższy czas między stronami scottgames.com i fnafworld.com toczyła się rozmowa w kodzie z źródłem strony, gdzie on często ukrywał tam swoje jakieś różne hinty. Teraz przez kilka miesięcy toczyła się solidna rozmowa pomiędzy dwiema stronami i jest to coś teraz, co się ułożyło w dialog, który myślę, że jest już zakończony, bo jest zakończony dość dobitnie, pozwólcie, że wam go przetłumaczę. Przytłaczasz nas. Cicho. Już nie możesz nam rozkazywać. Owszem, mogę. Zrobicie wszystko, co wam każę. Mamy przewagę liczebną. To nie ma znaczenia, głuptasie. Znaleźliśmy sposób, żeby się ciebie pozbyć. Bylibyście zgubieni beze mnie. Powiedzcie papa naszemu koledze. Potrafię się poskładać z powrotem w całość. Coś, co nawiązuje silnie do poprzednich tekstów tej serii I will put you back together i tak dalej, tego typu rzeczy. Generalnie mindfuck, co się dzieje nie wiem. Mniej więcej w tym samym czasie dostaliśmy też teaser na fnafworld.com, ale już taki teaser poważny, prawdziwy obrazek. Widzimy tutaj prawdopodobnie Baby. Jeżeli porównamy sobie niektóre cienie, jakieś tam załamania, no porównałem to sam sobie po prostu z jakimś wizerunkiem Baby. Doskonale to do niej pasuje, aczkolwiek są małe zadrapania, są tekstury, które wyglądają na takie typowe dla, nie wiem, dla zepsutych, zniszczonych animatroników. Widać tu jakieś rozcięcie pod lewym okiem, więc zdaje mi się, że to może być jakaś zniszczona Baby, aczkolwiek, jako że nie jest ona cała pokazana, są dwie opcje. Albo po prostu to ma być taki creepy, no bo to FNAF, albo mamy pomyśleć, że to Baby, a to zupełnie coś innego. Ale to dalej wiele nie wyjaśnia. Wiecie, nie chcę spekulować tutaj jak porypany, bo moje spekulacje zazwyczaj są dość błędne, więc może zostawmy to ekspertom. Ja powiem tylko tyle od siebie, że kwestia potrafię się poskładać z powrotem w całość i Baby, myślę, że bardzo dobrze, że tak powiem, się wpasowuje w klimat tego, że Baby była rozkładana na części w Sister Location. Jeżeli to ma być coś, co jest później, to może to być powód dla tego, dla którego wraca tutaj w pełnej formie, prawie pełnej, może zepsutej. Po latach prawdopodobnie. Czemu? Jak? Nic nie wiemy. Tyle wiemy, może ktoś tam jakieś pomysły ma, może też na to jakieś, wiecie, światło rzucać. Książka ostatnio wydana, FNAF The Twisted Ones, z tego co pamiętam. Przepraszam, jeżeli przekręcę nazwę. Twisted Ones, przekręcić nazwę. Nieważne. Wiecie, o co chodzi. Książka poprzednia podobno, The Silver Eyes, nawiązywała jakoś do fabuły gry, aczkolwiek to była jakby alternatywna rzeczywistość, ale nie do końca, ale jakieś porypane, nie wiem, nigdy tego nie rozgryzłem i nikt chyba do końca nie jest pewien, o co w tym chodzi, aczkolwiek ja to traktuję trochę jak alternatywną rzeczywistość. Coś tam się zdarzyło, ale niekoniecznie pasuje się w kanon gry, przynajmniej nie w 100%, czyli coś pasuje, coś nie i nikt nie wie, co pasuje, a co nie tak naprawdę. W tej książce prawdopodobnie jest tak samo, bo książki chyba idą swoim tam własnym tokiem opowieści. Ja zamierzam je przeczytać w najbliższym czasie, aczkolwiek wiecie, to co ja zamierzam, a co się stanie, to są dwie różne rzeczy, więc nic nie obiecuję. Z książki nic nie wiem, aczkolwiek jedyne, co mogę wam pokazać z książki, to to, że na FNAF World pokazał się, na scottgames.com pokazał się teaser, który pokazuje ilustrację dotyczącą książki, nie gry prawdopodobnie, choć to byłoby ciekawe. Są to rysunkowe wizerunki tych przekręconych, tych twisted animatronics tak dalej, więc są trzy właściwie. Na scottgames.com jest jeden, ale można z kodu strony i odpowiednim grzebaniu w linkach wygrzebać jeszcze dwa rysunki, które tutaj widzicie. Ten taki wilkowaty mi się bardzo podoba, jest ciekawy. Także generalnie to tyle. To tyle z wieści na temat FNAF-a jakichkolwiek. Nie robiłem filmów osobnych, bo stwierdziłem, że nie ma jakiegokolwiek sensu.
robić szałowego filmu o tym, że pojawił się jeden tekst na jakiejś stronie. Czekałem na dokładnie taki moment, kiedy stwierdziłem, że rozmowa praktycznie jest dokończona i myślę, że jest dokończona po pierwsze, bo brzmi jak dokończona, po drugie, ten teaser chyba jakoś to stara się spajać w całość, dawać jakieś wskazówki, więc myślę, że to jest coś, gdzie może się zacząć większy spam teaserów od pana Scotta. Także na to liczę, na to czekam. To jest moment, w którym mój hype zaczyna się troszeczkę budzić, puka mi do drzwi. Może być ciekawie. Ale chwilowo to tyle, co mam do was zwieść na temat FNAF-a. Jeżeli będzie coś więcej, jakiegoś większego, z mniejszych rzeczy nie zamierzam robić, bo po prostu nie ma sensu. Jeżeli będzie coś większego, prawdopodobnie film zrobię i się o tym dowiecie. A tak ogólnie, jeżeli chodzi o informacje na temat książek i tak dalej, myślę, że głębiej siedzi w tym Ponguj, więc zapraszam na jego kanał, bo on tam ogarnia cały czas ten temat na bieżąco. Ja, tak jak mówię, wstrzymałem się, bo nie chciałem zasypywać kanału FNAF-em, jeżeli to nie jest potrzebne. Nie odcinam się od tych gier, ale po prostu staram się, żebym mógł się skupić na innych rzeczach, a nie dostawał ciągle pytań o FNAF-a, który potrzebuje też przerwy. No, także to jeszcze raz tyle. Czekamy na nowe nowości od Scotta. Tymczasem dzięki za wysłuchanie, dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach. Na razie.